Już za chwilę w telewizji Kino Polska. Młode kadry, debiutanci. W Młodych Kadrach ciąg dalszy zmagań w konkursie scenariuszowym telewizji Kino Polska. Przed nami profesor Jerzy Sztur. To nie są młode mrożki czy młodzi różewicze jeszcze. 10 filmowych debiutantów i 10 pomysłów na debiut. Rzeczywiście czuję się jak debiutant tutaj. W ogóle inspiracją jest dla mnie moje życie, że tak powiem, osobiste, więc rzeczy bardzo mi bliskie na poziomie emocjonalnym. Każdy scenariusz czy każde dzieło odbija trochę człowieka na pewno. Jest o co walczyć. Kino Polska nakręci film zwycięzcy. Będzie na bank super film, nie? Odcinek 4. Na konkurs telewizji Kino Polska przysłano 342 scenariusze. Dzięki temu mieliśmy możliwość wybrania właśnie tych najlepszych, bo jeżeli jest taka rozpiętość, to jest też możliwość wybrania najlepszych tekstów. Do finału komisja selekcyjna zakwalifikowała 10 najlepszych. Moim osobistym kryterium i też wydaje mi się, że ono się sprawdza, kiedy się ocenia scenariusze, jest to, żeby historia była osobistym przeżyciem dla autora. W marcu i w kwietniu prezentujemy na antenie młodych autorów, którzy marzą o realizacji własnego filmu. Każdy projekt miał w sobie coś zaskakującego, chociażby temat, albo postać, albo wydarzenie, od którego wychodził. Młodzi reżyserzy mnie też inspirują. Ich punkt widzenia, sposób widzenia świata trochę już różny od mojego. Jedni zainteresowani są na przykład losem emigrantów, którzy nielegalnie przekraczają granicę z Polską. Ktoś jest na przykład skupiony na relacji chłopak-dziewczyna, miłości, która nie jest spełniona. Ktoś inny znowu jest skupiony na przeszłości, która jakby niszczy bohatera i bohater nie może sobie z nią poradzić. Jest dla mnie wielką lekcją również wybór tematów. Co jest dla nich ważne? Teraz w Młodych Kadrach kolejny debiutant i jego pomysł na film. Młode kadry, debiutanci. O czym będą kręcić filmy scenarzyści nowej generacji? Rozmawiamy z finalistką konkursu scenariuszowego telewizji Kino Polska, Agnieszką Kwaśniewicz. Zapraszam wszystkich na konkurs Młode Kadry, debiutanci. No, mam nadzieję, że to się spodoba i że będą wrażenia ciekawe. No, na pewno dla nas bardzo duże, także widać, że jestem pewnie spięta, ale no, myślę, że będzie fajnie i zapraszam serdecznie wszystkich. Agnieszka Kwaśniewicz, rocznik 79. Z wykształcenia architekt. Jako pracę dyplomową obroniła projekt budowy studia filmów animowanych w Pychowicach pod Krakowem. Jej zainteresowania to animacja 3D, a hobby to film amatorski. Od roku pracuje nad scenariuszem Zaproszenie, przysłanym na konkurs Kino Polska. Inspiracją jest dla mnie moje życie, że tak powiem, osobiste, więc rzeczy bardzo mi bliskie na poziomie emocjonalnym, bo oczywiście to nie jest w scenariuszu widoczne tak bezpośrednio, ale wszystkie emocje bohatera, co on czuje, no to ja musiałam jakby wejść w niego i razem z nim tam cierpieć czy cieszyć się. Wiem, że to potrzeba więcej pracy, często parę miesięcy, żeby dojść do czegoś głębszego, ale myślę, że warto obserwować. W każdym z nas jest mnóstwo piękna i wiadomo tych trudnych rzeczy i nie trudniejszych i łatwiejszych, ale w każdym jest dużo smaczków. Każdy scenariusz czy każde dzieło odbija trochę człowieka na pewno. Zaproszenie. Krzysztof jest wziętym młodym architektem. Jest też pracocholikiem i egocentrykiem. Zaniedbuje swoją dziewczynę Joannę. Brnie przez życie nieświadomy, że jest coraz gorzej. Dopiero pewne nierealne zdarzenia w jego życiu otwierają mu oczy. Szef wyrzuca go z pracy. Jego codzienność rozpryskuje się jak domek z kart. Zaczynają go odwiedzać postacie z jego przeszłości. Czy uda mu się naprawić związek z Joanną? Jaka jest silna strona twojego tekstu? Co w nim najbardziej lubisz? Znaczy właśnie myślę, że to co mówiłam o tej wielowarstwowości, że myślę, że każdy mógłby znaleźć coś dla siebie, bo tam jest i o przeszłości bohatera, dużo o tym, co go gryzie tam z czasów dzieciństwa, jak to wpłynęło na jego ukształtowanie charakteru, ale również jest właśnie życie wewnętrzne. Agnieszka stanęła oko w oko z profesorem Jerzym Szturem podczas sesji Młodych Kadrów, gdzie broniła swojego pomysłu na film. Znaczy chciałam generalnie opowiedzieć o tym, że pewne czasem jakoś trudne wydarzenia
w naszym życiu, jakby po pewnym czasie mogą nam pomóc właśnie lepiej zrozumieć siebie, czy no, zmienić się na dobre. No muszę powiedzieć, że ten scenariusz z całej tej plejady sprawia mi najwięcej kłopotu. On się nie rządzi logiką skutku i przyczyny. Ja nie wiem w ogóle, czy jeden bohater może żyć w innym czasie, a jego myśli w innym. A myśli drugiego w innym. Nie, jeszcze źle mówię. A zdarzenia drugiego w innym. Prowadzenie zbyt dużej tajemnicy burzy tę tajemnicę. Jak przesadzimy z mnożeniem wizji, obrazów, flashbacków, możemy stracić zainteresowanie widza. Mnóstwo takich pobocznych symboli. Na przykład ja nie rozumiem, co to jest origami w tym filmie. No to jest właśnie takie pomieszanie trochę czasu, bo na końcu znajdujemy się w jakby innym czasie. Znaczy tak jakby się te rzeczy wcześniej nie wydarzyły, tylko przeszłość została zmieniona i ten kalendarzyk był nieruszony, czyli ona nigdy jakby nie niszczyła tych origami. No, Jakby to liczy jest pani na taki- jakąś nieprawdopodobną sprawność intelektualną widza. Istnieje niebezpieczeństwo, że ten film, co zresztą właśnie krytykuje bardzo scenę drugą z szefem, bo jak szef powie w drugiej scenie, ty leczysz się, no ty jesteś chory. Tak mówi coś szef. No tak. To cholera, my temu szefowi uwierzymy. Jak my szefowi uwierzymy, to leży pani film. No, bo to nie jest chory człowiek. A jak my widzowie, zobaczymy, że to jest o zaberowanym, czyli o kimś nienormalnym, to cała pani dążność do poezji, do tych skojarzeń runie. Może że jak rzadko, żeby stan chorobowy przerodził się w jakąś opowieść uniwersalną. Rain Man może gdzieś się raz udało, ale też nie przez samego, tylko przez dwójkę bohaterów, prawda? A to nie jest chory człowiek, jak pani teraz opowiada, tylko człowiek, który właśnie odnalazł siebie w relacjach z innymi ludźmi. Ja nie rozumiem kwestii Joanny ostatniej. Krzysiu, skąd ty o tym wiesz? Przecież ona to wcześniej już do niego powiedziała, Nie, o że lalka w torebce jest coś. Śniło mi się, że byłam małą dziewczynką. Tak, ale ona nie powiedziała, że to w torebce właśnie. Choroba. Nie tylko opowiadała tak ogólnie o tym, że miała taką lalkę. Dziecko, no, gdzieś tam. liczy pani na moją straszliwe wyczulenie, że czy pani nie przecenia widza, pani Agnieszko? Czy na podstawie scenariusza Zaproszenie powstanie dobry film? Wyniki konkursu ogłosimy 20 kwietnia podczas uroczystej gali finałowej Festiwalu Kina Niezależnego Oscariada w Warszawie.